Kolej z roku na rok się rozwija i choć pandemia koronawirusa wywarła wpływ na rynek, to jednak 2020 rok nie oznaczał wyłącznie spadków. Wzrost odnotowano w transporcie intermodalnym. Przewieziono prawie 24 miliony ton ładunków, czyli o ponad 20% więcej niż w roku poprzednim. Ten rodzaj transportu to przyszłość kolei. Jego kluczowym elementem jest kontener. Jest on wykorzystywany jako główna jednostka transportowa w przewozach intermodalnych. Dzięki sukcesywnym modyfikacjom jednostek kontenerowych możliwe jest ich zastosowanie przy przewozie nie tylko ładunków drobnicowych, lecz również masowych, płynnych czy materiałów niebezpiecznych. Segment przewozów intermodalnych z pewnością będzie się rozwijał, jednak nie byłoby to możliwe, gdyby nie odpowiednia infrastruktura kolejowa. Dziś poznamy kulisy zawodów odpowiedzialnych za jej utrzymanie. Przyjrzenie się statystykom zarówno w przypadku przewozów pasażerskich, jak i w przypadku przewozów towarowych pozwala nam zrozumieć, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na barkach pracowników kolei. Każdego dnia na polskie tory wjeżdża około 5000 pociągów pasażerskich. Jeśli weźmiemy pod uwagę zeszłoroczną średnią liczbę osób przypadającą na jeden pociąg, czyli 132 osoby, i jeszcze przemnożymy tę wartość przez 365 dni w roku, zobaczymy, że rocznie w naszym kraju pociągami podróżują setki milionów osób. Do tego należy jeszcze doliczyć pociągi towarowe. W tym przypadku dane mówią o około 1200 pociągach ruszających w trasę każdego dnia. Dzięki nim w 2020 roku udało się przewieźć ponad 220 milionów ton towarów. Zastanawiacie się, co właściwie znajduje się w tych wszystkich wagonach? Wiodącym towarem wciąż pozostaje węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa oraz gaz ziemny. Drugą pod względem wielkości grupą ładunków są rudy metali oraz produkty górnictwa. Przyjrzyjmy się również kwestii taboru. W zeszłym roku, mimo spadku liczby podróżnych, wzrosła liczba pojazdów będących w dyspozycji przewoźników pasażerskich o 27 lokomotyw oraz 35 zespołów trakcyjnych w porównaniu z rokiem 2019. Warto zanotować, że wśród nowych pojazdów wprowadzonych w naszym kraju w zeszłym roku do eksploatacji równo 100% wyprodukowano w Polsce. Rozwój polskiego kolejnictwa nie byłby możliwy, gdyby nie oddani swoim obowiązkom pracownicy służby utrzymania. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od postaci automatyka i montera. Gdyby zastanowić się, bez kogo pociąg nie pojedzie, z pewnością większość osób odpowiedziałaby, że bez maszynisty. Jest jednak jeszcze jedna kolejowa profesja, która mogłaby być prawidłową odpowiedzią i będzie to technik automatyk sterowania ruchem kolejowym. Podobne stanowiska to diagnosta czy monter urządzeń. Ich wkład w bezpieczeństwo i umożliwianie podróży pociągami nie jest tak oczywisty, bowiem zazwyczaj jego praca nie rzuca się pasażerom w oczy. Automatyk odpowiada za to, by urządzenia służące do zawiadywania ruchem kolejowym działały prawidłowo. Do jego podstawowych obowiązków i zadań należy weryfikowanie podzespołów i zespołów urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach, liniach kolejowych i na przyjazdach kolejowo-drogowych, wykonywanie pomiarów i prób w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym oraz w czasie ich budowy i przebudowy. Dla zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy parametrów pracy, pracownik ten jest również uprawniony do wykonywania bieżących napraw i regulacji. Niejednokrotnie wspólnie z tormistrzem dokonuje oceny ogólnego stanu technicznego toru i rozjazdów w zakresie związanym z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym. Podobnie jak w zawodzie toromistrza, jego praca jest wspomagana przez najnowsze zdobycze techniki, znajdujące się na wyposażeniu drezyn i pociągów pomiarowych. Od doświadczenia i wiedzy automatyka zależy bezpieczeństwo podróżnych. Specjalistyczna wiedza techniczna, nabyta podczas teoretycznych szkoleń, jest przez automatyka wykorzystywana podczas działań w terenie. Automatycy mają pod swoją pieczą stałe kilkunastokilometrowe odcinki szlaku, ale zdarzają się również delegacje w inne miejsca w Polsce, w zależności od bieżących potrzeb. Zawód toromistrza jest jednym ze stanowisk kolejowych bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Do podstawowych zadań toromistrza należy nadzór nad stanem nawierzchni torów, podtorza i budowli inżynieryjnych oraz nad wykonywaniem prac naprawczych gwarantujących spokojność jazdy i bezpieczeństwo pociągów, osłonięcie miejsc uszkodzeń i pracy odpowiednimi sygnałami i wskaźnikami oraz przestrzeganie właściwej organizacji procesów technologicznych robót torowych.
W ramach przeprowadzanych bieżących oraz okresowych przeglądów linii kolejowych toromistrz sprawdza stan infrastruktury kolejowej, w szczególności rozjazdów, mostów, tuneli oraz przyjazdów kolejowo-drogowych. Toromistrz jest również uprawniony do wykonywania drobnych prac konserwacyjnych. Wraz z rozwojem techniki czynności kontrolno-diagnostyczne toru wykonywane dotychczas pieszo są wspomagane przez diagnostów wyposażonych w nowoczesne komputerowe urządzenia diagnostyczne, specjalistyczne drezyny oraz pociągi pomiarowe, co znacznie ułatwia i usprawnia wykonywanie powierzonych zadań i podnosi efektywność prac, znacząco wpływając na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Dróżnik w ramach swoich obowiązków przeprowadza tzw. obchody, podczas których samodzielnie przeprowadza bieżące przeglądy torów, odtorzy, szyn, nasypów, podkładów czy sygnalizatorów, a także pozostałych elementów dróg kolejowych. Sprawdza, czy wszystkie elementy linii, rozjazdów, sieci trakcyjnej są na swoim miejscu. Niezależnie od rozwoju techniki, sposób wypełniania obowiązków nie zmienił się. Dróżnik obchodowy, jak sama nazwa wskazuje, obchodzi obszar, za który odpowiada i sprawdza, czy wszystko wygląda tak, jak powinno. W przypadku uszkodzeń to dróżnik dokonuje zabezpieczenia newralgicznych miejsc i przekazuje informacje o nich dalej odpowiednim służbom. Jednak jeśli zdarzy się prostsza usterka, to dróżnicy obchodowi, podobnie jak toromistrzowie, mogą dokonywać drobnych prac konserwacyjnych. Dokręcanie poluzowanych śrub czy smarowanie rozjazdów to częsty element pracy dróżnika. W ten sposób dróżnicy również dokładają się do zwiększania bezpieczeństwa na kolei. Ich pracę należy szczególnie docenić, gdyż wykonują ją niezależnie od pory dnia, roku czy warunków atmosferycznych. Diagności odpowiadają za diagnostykę nawierzchni kolejowej. Podobnie jak automatycy, także i diagności działają na przypisanym im obszarze torów. Nadzorują jakość i terminowe wykonanie przeglądów i oceny stanu technicznego wszystkich elementów nawierzchni kolejowych. Mowa tu zarówno o urządzeniach, jak i samej drodze kolejowej oraz budynkach. W swojej pracy analizują wykonane pomiary i sporządzają sprawozdania, w których zawierają wnioski o stanie infrastruktury. W razie potrzeby mogą zlecić roboty naprawcze i później je nadzorować. Swoją pracę realizują, biorąc udział w objazdach pojazdami pomiarowymi. Co miesiąc sporządzają harmonogramy badań diagnostycznych w oparciu o roczny harmonogram takich badań. Mają również wpływ na jego ostateczny kształt. Jest to bardzo odpowiedzialna praca, bowiem utrzymanie nawierzchni kolejowej i wszystkich urządzeń w idealnym stanie to podstawa bezpieczeństwa przejazdów kolejowych. Dziś dowiedzieliśmy się, w jaki sposób monterzy, diagności, automatycy, toromistrzowie oraz dróżnicy obchodowi wpływają na bezpieczeństwo przejazdów kolejowych. Sprawdzając stan techniczny, nadzorując jego badania i konserwację, sprawiają, że pociągi mogą terminowo i bez przeszkód docierać do celu. Na co dzień możemy nie dostrzegać ich roli, ponieważ jeśli dotarliśmy do celu bez opóźnień czy incydentów, to nawet o tym nie myślimy. Tymczasem to, że pociąg jedzie po bezpiecznych torach, a rogatki czy sygnalizatory działają prawidłowo, zawdzięczamy właśnie służbom utrzymania nawierzchni. W Europejskim Roku Kolei pokazujemy, że kolej jest nowoczesna, bezpieczna i ekologiczna. Hasło Wybierz Kolej jest skierowane nie tylko do podróżnych, ale także do młodych ludzi zastanawiających się nad wyborem drogi zawodowej. Kolej cały czas się zmienia, ale niezmiennie jest to bardzo dobre i pewne miejsce pracy.